Ja witam serdecznie, Zajczan z tej strony. Szanowni widzowie, drogie żbiczki, wracamy po krótkiej przerwie z nową, mam nadzieję, obiecującą serią, z nowym, świeżutkim modem. No dawno takiego pięknego modu z takim potencjałem do Hearts of Iron 4 nie mieliśmy. A najlepsze jest to, że wczoraj siedzieliśmy sobie na streamie, klikaliśmy nowe Heroesy Olden Era. Jeden z widzuchów szanownych pokazał mi tę modyfikację, ja tak popatrzyłem, pokręciłem nosem, jeszcze tutaj nie przetłumaczony po maciakowemu, wszystkie napisane, powiedziałem, dobra, kiedyś się machnie, ale następnego dnia Zając kręci dla was odcinek, żebyście mieli co oglądać. Nowa, świeża, kontentowa fabułka. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Proszę państwa, zaczynamy nową serię w Hearts of Iron 4 na nowej modyfikacji Legacy of Revolution. Modyfikacja jeszcze oczywiście nie jest skończona, jak to zwykle te wszystkie modyfikacje, ale jest potencjał, jest możliwość klikańska. Proszę państwa, pokrótce, mod opiera się na tym, że niestety Polsza, Piłsudski, Rozwadowski, reszta naszej pięknej elity przegrała bitwę warszawską. Cudu nad Wisłą nie było. Polska upadła. Ledwo co się podniosła. W sensie tak zakładam, bo tam po maciakowemu jest chyba fabułka na stronie warsztatu Steam, ale no tego barbarzyńskiego języka nie chciało mi się tłumaczyć. Także zakładając na to, że Poliaki musiały tu przegrać i nadszedł cud nad Łabą. Nad Łabą czerwona fala została zatrzymana. Co ciekawe, musiało tutaj dojść do kooperacji tak zwanej centralno-ententowej, bo tu jeszcze mamy tak zwany teutoński state. Tutaj raczej Teutoni nie przegrali I wojny światowej, a musieli razem z Francuzami w ramię, jeszcze niedawno w okopach walcząc, odpierać czerwoną zarazę. I teraz tak, tu fabułka jest taka, przetestujemy sobie tego moda chyba na Teuton State'cie, a wydaje się najodpowiedniejszy do szerzenia naszej pięknej, spaczonej fabułki. Na pierwszej linii frontu. Jak tak sobie przeglądałem drzewka, no właśnie, jakiś, nie wiem, puszczają moda do Hojczana i nie robią angielskiej wersji, tylko maciakowe. Część jest po angielsku, tutaj widzę, że jakieś cele narodowe, reszta jest porobiona, pierwsze eventy też były po angielsku, ale opisu nie dali po angielsku, nie? I teraz tak, uwaga, bo to jest potencjał i to jest wielowątkowy potencjał. Wiem, zaraz przejdziemy do fabułki, ale Zając musi troszeczkę pogadać. Dawno nie było odcinka i Zając musi się wygadać dla widzów. Przede wszystkim jest tak, potencjał w tym kraju, Teuton State'cie, który sobie w tej serii przeklikamy, jest potencjał w Bebicim, jest i on, nasz faworyt, nasz ulubieniec, Wiraszka, Wataszka, też jakieś drzewko ma. Zakładam, że to są wstępne drzewka, które potem ewoluują, zmieniają się, tu są jakieś decyzje. Mamy 2026 rok, nie? No to takie drzewka to są takie, wiecie, wstępniaczki, nie? Do fabułki. Ale tu co się dzieje na Wyspach Brytyjskich? Tu musiało pewnie, że tak powiem, zaraza czerwona się pojawić, bo mamy jakieś state'y rewolucyjne i mamy Edwardzika, który próbuje mocno wprowadzić porządek i to też jest fabułka do przeklikania, także mamy już 3 kraje do przeklikania. Zapytacie, Zajączku drogi, ekspercie mój hojczanowy, co z Polską? No Polsza jest tutaj. Polish Soviet Socialist Republic. Aż mnie zapiekło tam. Julian Marchlewski. Niestety Polsza nic nie ma, ale ma jedną rzecz. Ma niską lojalność wobec Sowietów i tu już plus do kajecika, że to zostało zaimplementowane. Mamy jeszcze jakąś bałkańską ententę, też ciekawe rzeczy. O właśnie, patrz. Widziałeś kiedyś Teuton State'a, tego takiego kaiserowego, wilhelmowego tutaj tego w entencie? No nie widziałeś Teuton State'a w entencie. Piękne rzeczy. Piękne rzeczy. Z ciekawostek jeszcze jakie na szybko zobaczyłem, bo tu pewnie jest więcej rzeczy na tej modyfikacji, to, że mamy Chiangkai Shreka, i do takiego gigaczadowego Chiangkai Shreka, który gdzieś tam będzie chyba robił ekspedycje północne i będzie sobie robił rekonkwistę Chin. Oni na razie drzewka nie mają, ale też jest potencjał fabułka, jak to kiedyś tam podkręcą, pozmieniają. Dobra, proszę państwa, żeby nie przegadać całego odcinka, zabieramy się za ostre klikańsko. Trzeba odepchnąć czerwoną zarazę z nad naszych granic. Trzeba wyzwolić resztę Europy, wyzwolić Warszawę i tych niewdzięcznych Poliaków. Spod sowieckiej okupacji. 74 dywizje. Rozumiecie, że jeszcze mamy 1000... A, właśnie, kolejna fajna rzecz na tej modyfikacji. Ale zanim zaczynamy seryjkę nową, wypadałoby podkręcić statystyki YouTube'owe. Także żbiczki drogie, bierzecie się ostro do roboty, klikacie tam te łapki w górę.
soczyste komentarze jakieś tam miłe dla Zajączka, dla widzów, co jak tam dzionek wam minął, czy potencjał w tej serii możecie napisać. Możecie udostępnić filmik gdzieś tam, żeby się pojawił, jak ktoś je subskrybuje, to polecam. No i wszystkie nasze linkacze w opisie pod filmem, Discordy, Twitche, pozostałe kanały, jak ktoś chce tanie giereczki, to oczywiście Eneba z naszego linkacza, zniżki. Tutaj też Amerykanie stacjonują. Mariny amerykańskie naprzeciwko Hamburga, taka strefa zdemilitaryzowana. Tu w ogóle będą zamieszki, tu w ogóle widzę, że jakieś wiatraczki się kręcą. No, fabułka może być wielowątkowa. Zobacz. No nie czekaj, co tu się dzieje? To jest co? To są Dania. To jest Dania? To jest Dania. Jakaś socjaldemokracja. Dania. Czemu my na to wpływamy? O kurde, mechaniczki przypadkiem kliknąłem. A, dobra. Tak jak już mamy ten wsteczniaczek algorytmowy, YouTube'owy, statystykowy, to teraz tak, mamy 1926. Zając często, gęsto wspominał, że brakuje modów na 20-lecie międzywojenne, czy historycznych, czy althistorycznych. I to jest przykład, że można fajnie wykorzystać ten potencjał. A dwa, że zauważyłem, że tutaj kolejny plus do kajecika, że moderzy tej modyfikacji, deweloperzy, próbują się bawić drzewkiem technologii, żeby nie mieć tego podstawowego, smutnego drzewka od 10 lat niemal w Kończanie, które się praktycznie nie zmieniło sensownie. To tutaj mamy drzewko, które gdzieś próbują robić, żeby było ciekawiej. I tu na przykład mamy miotacze ognia, gazy musztardowe, broń chemiczna. Czekaj, czy można zrobić jakieś CCV2? Jakiś zmeszek z tym miotaczem gazu. Jak to słodko wygląda, co jest? Dobra, proszę państwa, zaczynamy się za ostre klikańsko. Bastion Entente, rozumiesz? Teuton Empire, Teuton State jest bastionem Ententy. I tu faktycznie na łabie została zatrzymana wielka ofensywa, wielka inwazja. Jak my stoimy z fabryczkami, drodzy eksperci? Fabryczek jest dużo, no bo my byliśmy w Great Warze, tak? Tu musiał być Great War, fabułkowo. Pokaż, jak wyglądają nasze Wow, templatek to co tyle, co łocholipka, to za dużo. Milicja z piechotą szturmową. Takie szturmowiki, można by powiedzieć, takie mięso armatnie. Te dwa bataliony lecą do przodu na spotnięcie oponenta, zlokalizowanie jego miejscówek, przytrzymanie troszeczkę ostrzału nieprzyjacielskiego, a potem wchodzą szturmowiki, które zajmują się czyszczeniem pozycji. Co jest? Co to są za templaty? Co tu się wydarzyło? Nie możemy ich zmieniać, nie możemy ich edytować. Jaki jest combat width? Jest normalny? 35, ok. W ogóle jest własny mod graficzny. Ja tego nie robię, to ta modyfikacja tak zmienia graficzkę. Nawet ładne. Trochę woda mi się nie podoba. Troszeczkę woda mi się nie podoba, ale tutaj nawet tak przyjemnie. Lajś traktorek, zobaczcie jaki piękny słodziak, malutki, pierwszowojenny, rozumie, że będzie pryt robił z nadłaby. Dawaj, produkujemy. Na razie jakieś podstawowe rzeczy produkowaliśmy. Nie wiem jak tu szybko czeka nas konflikt, co będziemy mogli produkować, co będziemy mogli zmieniać, także jakieś podstawowe rzeczy niech tutaj się tworzą. Artylerii na pewno dużo, będziemy się przez łabę bombić. A dawaj te lajś traktory, mogą być śmieszne. Ty, właśnie, poczekaj, jak tu wygląda drzewko wojskowe? Nie, oni po prostu czołgi przyspieszyli. A pokaż mnie jeszcze doktrynki. Czy odważyli się zmienić doktrynki? Chyba nie, a szkoda. Jakiś doktrynek pod tego, pod... Jakaś operacja agencyjna. Jakaś doktrynka pod... międzywojenna też by mile oddała. Bardzo mile. 3 sloty badawcze. Mamy bonus do artylerii, proszę państwa, i do sprzętu wojskowego. Mamy w ogóle ekonomię wojenną. Co tu się dzieje? W ogóle kto jest szefem? Walter von Lutwitz. Bo to tak naprawdę jest rząd wojskowy, proszę państwa. Kajza musiał abdykować. Kajza prawdopodobnie abdykował. Kajza prawdopodobnie musiał abdykować. Kilka duchów narodowych, ale żadne aż tak bardzo nie są prolatyczne poza strajkami robotniczymi. Tu na razie pustki to szerokie. Ludendorff przetrwał na stanowisku. Interesujące. Mucio interesujące. Aha, my tu nie za wiele możemy poklikać. Mam nadzieję, że uda się dużo fabułki, kontentu wycisnąć mimo wszystko z tej testowej serii na tej modyfikacji. O, w ten sposób, moi drodzy widzowie. Nas czeka szybka wojna, nie wiem, ale cywilkę muszę kliknąć, bo się nie kliknę. Mamy 26. Jak szybko my możemy oczekiwać wojny totalnej?
No nie wiem, ale przynajmniej są nowe teszki, jeżeli chodzi o przemysł. Nie będzie 3 tych samych slotów do klikania. Research Speed plus 5%, plus 7%. O, nowe teszki do klikania, już mi się ta modyfikacja podoba. Poczekaj. Jeżeli skoro... Poczekaj. Czy ja widziałem lotniskowca? 26 już mamy tego. Co prawda to jest przerobiony pokład, a tu mamy tego, kruzera przerobionego. Co jest? Nie, floty nie ma. A w Francuzom ostała się flota? Też im zabrali, albo im nawet nie dali. Jeszcze zerknijmy na generałów. Mamy generałów. Dobra, żbiczki moje drogie, lecimy. Agresywna na razie 4, jeżeli chodzi o prędkość. Zobaczymy, czy działa, czy nie crashuje. Tutaj widzę, i było od razu iść Edwardzika. No właśnie mnie kusił ten Edwardzik, kusiły mnie te Teutony i kusił mnie Bebici. Mam nadzieję, że dobrze wybraliśmy Teutonów. Teutonów wybraliśmy tylko z myślą o widzach, że będą mieli duży od razu totalny krik na granicy na łabie. Rozumiesz? Bo tutaj zobacz, jakie to biega. Nie podoba mi się te jakieś... Czesi są. Czemu tu są Czesi? Bo Czesi to mają, że tak powiem... Co to za ziska? Czesi może drzewka nie mają, ale mają kraj podzielony na pół, no przynajmniej mają połowę, nie to co my. Biedne Poliaki. Tuchaczewski. Piłsudski z Rozwadowskim nie dowieźli. Nie dowieźli Jędzygu. I zaczęło się. Ej, tu mamy już bojówki tego, mamy bojówki spółki akcyjnej, no tej takiej wcześniej przed tymi, wiecie, żeby się tam nie czepiali za poprawność polityczną i całą resztę. Patrzcie, oni już tu są. To w sumie jakby 1926, nie wiem kiedy oni tam zaczęli aktywnie działać. Tak patrzę jakie... tych to mamy dużo, pewnie czysta milicja, nie? No jak? Ale dużo i nawet artylerię dali tej milicji. Hit, proszę państwa. Tu mamy jakichś chyba weteranów. Podobają mi się do tego. Schwarze HH. Proszę bardzo, piechota z lornetą do patrzenia. Do patrzenia, jak tam Sowiety nad Łabą sobie siedzą, chillują. No bo Berlin jest okupowany. Tu są jeszcze drugie Teutony z tam. Wygląda jakby miała zaraz jakiś koncert rockowy machnąć. Różą Luksemburg. Oni mają jakieś nieskończone drzewko. Nie wiem, czy nie za wcześnie zabieramy się na tej modyfikacji, ale jak wczoraj zobaczyłem, to się podpaliłem. Nie wiem, czy tu jest jakieś klikadło do klikania. A że mamy po angielsku, a nie po maciakowemu. Peace and quiet. Dania nawet fabułki nie ma, ale my mamy zadanie fabułkę, proszę państwa. Jej, fabryczki, pewnie coś z eksportu. Ale my sztali eksportujemy i to nawet do jakiegoś Nepalu górzystego. Dobrze, handeli. Dobra, wstępniaczki do fabułki. Ej, ja nie wiem, czy to była pierwsza wojna światowa, czy to jakoś inaczej się fabułka potoczyła, ale tak, na początek, to co wam zaspoilerowałem, że jest północna ekspedycja. Co prawda na razie oni tutaj sobie wojnę po prostu wypowiadają, ale jak będzie fabułka, tam będą drzewki i rozumiesz, eventy, no to takim Czanka i Szrekiem, taka rekonkwista Chin w dwudziestoleciu międzywojennym może być naprawdę przyjemna do kliknięcia, to już mogę wam obiecać, że na pewno sobie zrobimy, jak tylko się pojawi. Dobra, my tutaj mamy bastion, jeżeli chodzi o Entente. Faktycznie Teutoni stracili Alzację. Alzacja jest okupowana przez zachodnich sąsiadów. I sprawa wygląda w ten sposób, że Teutoni... Stolica jest we Frankfurcie. A to, że stolica jest we Frankfurcie, to jest efekt pokoju drezdeńskiego, który został podpisany z Sowietami w ramach, powiedzmy, tymczasowego zawieszenia walk, bo to jest tymczasowe zawieszenie walk. Może jeszcze w tym odcinku wrócimy do wielkiej ofensywy na wschód. Jednak gorsza nowinka, którą wyczytałem, jest to, że my mamy przeciążone przemysły, że tutaj od lat jest totalna militaryzacja kraju, żeby być cały czas przygotowany. Czy to jest działo kolejowe francuskie? Czemu my mamy dział kolejowych, a Francuzi mają? Że mamy totalnie cały czas zmobilizowane społeczeństwo, które nie daje powoli rady wytrzymywać takich dużych obciążeń, dlatego mamy te zamieszki, strajki i tam dalej z tego co widziałem w drzewku fabułkowym te strajki pewnie się pojawią. My natomiast musimy, naszym głównym celem jest podążać na wschód, aby odzyskać to co utracone. Po co wysyłać, rozumiesz, wizytę do jakiegoś USA, jak mamy naszych małych przyjaciół Czech z południa. Dawaj, są rzeczy ważne i ważniejsze. Oj, forty powstaną. Może forty wokół Lwowa nie będzie, ale forty w Sudetlandzie się pojawią.
Dobre nowinki, Great War był, bo tutaj mamy weterana bitwy pod Verdun, także musiała być pierwsza wojna światowa na tej fabułce i no serio mogłem przeczytać to, co na Steamie te maciaki w tym swoim barbarzyńskim języku Mukalangu machnęły, ale są pewne granice polskości, że tak to określę. Sprawa jest serio napięta, niezłe powstanie robią. Sprawa jest naprawdę napięta i faktycznie jak tam ze wschodu mamy tą czerwoną, wiecie, robotniczą zarazę, te fałszywe, puste tam hasła, które poniosły tych ludzi na barykady i rozwaliły cały porządek i ład, no to tutaj u Teutonów, że tak powiem, mamy rywalizację gigantycznych koncernów przemysłowych, Krupów, innych zbrojeniówek, wykorzystując siłę roboczą i tu faktycznie może od środka być problematyczna sytuacja i tu widzę, że prędzej czy później to wszystko wyeksploduje. O, forty powstały, pokaż! A, to my naszym przyjaciołom czeskim, Henryczkom, żeśmy te forty podarowali. Prawda? Gdzie te forty? Miały być forty jedynki. Bohemia, Sudetland, forty jedynki. No dobra, niech będzie. I wyślemy też tego. 1500 Mauserów świeżutkich, nowych. A są forty jedynki, dobra. Ty, no w sumie forty jedynki nad tą rzeką tutaj zawsze coś. I teraz tak, tu możemy wysłać poselstwo dyplomatów do Ameryczki i potem mamy obietnicę im jakiejś demokratyzacji w Teutonach. Po co to? Co prawda kuszą. 3 cywilki za obietnicę demokracji kosztem jednej. Ale demokracją my tej wojny nie wygramy. Ło, cholipka, ty, jak ktoś nie ma mocnego peceta, to zobaczcie, co się dzieje w tych Indiach. Ty, nasi tutaj walczą, Enzy Contenty w Indiach. Czy tu każde... Co ty gadasz? To wszystko tu, widzicie, to są stolice, to wszystko to są osobne państewka. Co jest w tych Indiach? Ej, no dobra, czegoś takiego to jeszcze nie widziałem i teraz pomyślcie, że jakiś szaleniec porobi dla każdego drzewka i fabułkę. Są pewne granice. Ty, no ale przecież to musi być jakoś ograniczone, żeby oni nie wystawiali fabryk, dywizji, tego wszystkiego, bo to w pewnym momencie może, że tak powiem, nie wytrzymać. Pewnie jakiś słodki event o Bebichim, ale nigdy się nie dowiemy, bo z Maciakowego nie został przetłumaczony. Także Bebici, bo oni tutaj mają... A, bo tam było wstępne drzewko i tam chyba widziałem, że można było się pozbyć Bebiciego, a Bebici nam się polosował, że został, tak? Tak, tylko że... Nie wiem, czy to jest skończone drzewko, no na pewno graficzek nie mają, a to duży minus. Dobrze, że chyba na razie Bebiciego żeśmy nie wzięli. Mam nadzieję, że te nasze Teutony... O, Edwardzik sobie... Zazdroszczę Edwardzik ci tej rekonkwisty. Zazdroszczę. Też pewnie przetestujemy. Czesi ogarnięci, wizyta w USA też ogarnięta, ale bez obietnic demokracji, także mamy jakąś fantomową, niewielką wsparcie w postaci jednej cywilki zamiast 3. Tu mogliśmy poprawić sobie relacje z Francją, ale mamy na nich oko, bo, że tak powiem, zachodnią granicę też trzeba będzie poprawić, kontrakty z Krupem, no i teraz mamy spotkanie z Fochem. Zobaczymy. Przełomowe, kluczowe dla naszego teutońskiego kraju. Uwaga, powaga w komentarzach, mamy spotkanie z marszałkiem Fochem. Na wstępie mamy krótkie fabułkowe wprowadzenie, nawet ciekawe, że Teutoni, którzy w sobie przegrali tego Great War'a, są upokarzani, że nawet jest osobny protokół, jak teutońscy żołnierze, oficerowie mają salutować francuskim odpowiednikom, kiedy do nich przyjeżdżają, także ciekawa nowinka. Natomiast z istotnych rzeczy wygląda tak, że mamy do wyboru, nie wiem, czy to ma ważne znaczenie, ale kwestia jest tego typu, że ten nasz teutoński przemysł wojskowy, który tam od kilku lat pewnie cały czas jest utrzymywany na najwyższych obrotach dla wojska, kosztem przemysłu cywilnego, powoli zaczyna się załamywać i zaczynają się zamieszki w tej nadrenii i możemy prosić Francuzów, uwaga, dosłownie jest to napisane, że my Teutoni musimy prosić Francuzów o pomoc w wysłaniu agentów, aby rozpracować te siatki strajkujących, wspomóc nas w produkcji powszechnych dóbr, albo zająć się tymi od wiatraczków, wiadomo jakimi, ponieważ, że tak powiem, oni zdobywają poparcie wśród
wśród robotników strajkujących. Pewnie prostymi obietnicami zapewniają sobie wzrost poparcia. Nie mam pojęcia, że to są alternatywne ścieżki dla tych naszych teutonów. Wątpię, żeby było kilka ścieżek na tak wczesnym etapie modyfikacji przygotowane. Nie wiem, czy to ma znaczenie, ale na logikę weźmiemy wsparcie w dostarczaniu tych podstawowych dóbr, no bo jak będą mieli zaspokojone podstawowe potrzeby, to nie będzie strajków, a jak nie będzie strajków, to nie będzie wzrostu dla partii, które są tutaj niepożądane, także po prostu zacznijmy od podstaw, może jakieś francuskie serie wina pojawią się u naszych teutonów. Dobra, lecimy dalej z drzewkiem, odpowiemy na wschodnią prowokację. No żeby tego było mało, no to cały czas tutaj czerwoni są za gramanicą. Jakiś border konflikt, starcia graniczne będą... Hirohite! Starcia graniczne będą mile widziane. Oj, mamy starcie graniczne. Piękna mechanika w Hojczanie. Wililiow, feldmarszałek z NRD, rozumiesz, tutaj ciężarówkiem. Strasznie to jest smutne, że to jest tego, jakaś pomorska dywizja atakuje. Że to losowe dywizje ci bierze, nie weźmie jakiś tam tego, które stoją. No dobra, zobaczymy, czy się przebijemy, raczej nie ma szans. No ale musieliśmy to kliknąć pod drzewka, pewnie zostajemy sromotnie upokorzeni. Sromotnie upokorzeni. Jest jak jest. Chaos w Renie. Niedobre nowinki. Tutaj, gdzie właśnie sobie radośnie maszeruje, spaceruje Bebiciowa dywizja. W ogóle Włosi Bebiciowi dołączyli do naszej ententy. To miło z ich strony i to jest koniec dobrych nowinek. Zła nowinka jest taka, że tutaj właśnie w kolonii Essen nad Reni dochodzi już do otwartych zamieszek. Ponieważ robotnicy nie są w stanie wytrzymać tych niesamowicie wysokich norm produkcyjnych bez dodatkowych opłat, lepszych warunków życia i tak dalej, klasyka. Ale gorsze jest to, że tak, że tutaj dochodzi do zamieszek. Jakimś cudem wichrzyciele z Berlina, on tu nawet ma imię i nazwisko, pojawił się czerwony teuton, który zachęca tam do dalszych Togler jakiś, to jest zakładam postać ważna, historyczna, która przewodzi tym strajkom, zachęca, a co gorsze w zachodnich Niemczech rozniosła się plotka, że nasi zostali sromotnie pokonani w potyczce pod Dreznem i że ten teutoński rząd się rada chwila zawali, bo nie jest w stanie nawet utrzymać granicy. Także to nie są dobre nowinki. Z dobrych nowinek jest takie, że możemy tam wysłać wojsko na te zamieszki. No cóż. Jak to mawia klasyk, jest jak jest, ale sytuacja jest poważna, także ładujemy ich w opelki. 3 dywizje przynajmniej po lewej stronie nad Reni, czyli tutaj. Oho. Ty, tutaj ktoś ma claimy i to mi się nie podoba. Bardzo mi się nie podoba. Wyślijmy tam... A niech będzie ta armia Fedorowa von Bocka. 3 dywizje potrzebne, wyślemy 17. Mam nadzieję, że to załatwi sprawę. Jak to Japanese Civil War? Co żeście tam naszpącili z biednym Hirohite? Aha, anarchiści, daimyo podzielony. Co to jest? Europa Universalis? Co tu się wydarzyło? Kto wpadł na taki szalony pomysł? Anarchistyczna Japonia. Wysoko. Widzę, że ta Reconquista to taka... Aha, widzę, że tutaj taki tak zwany długi marsz pomału poszedł, a to nawet nie jest on. Interesujące. Dobra, bo my tutaj mamy własne, że tak powiem, problemy, nowinki. Na razie wzięliśmy, że tak powiem, naradę z tymi naszymi korporacjami dużymi, a teraz dotarły nasze dywizje, także możemy rozmieścić jednostki. Bo to są jakieś decyzje, eventy, cele, które się wykluczają. I my to wszystko klikamy w ciemno, bo nie znamy do końca modyfikacji. Nie wiemy, jakie są ścieżynki, ja pierwszy raz to widzę, także wszystko na wyczutkę. I to może być ciekawe, to może być mocne. Nasze decyzje, które będą wpływały na życie milionów, a przynajmniej na kolorki na mapie będą wpływać. Dobra, jednostki rozmieszczone, dostaliśmy trupsy w Nadreni, co daje nam debuffy do armii, no bo armia zamiast pilnować granicy nad Łabą, to stoi i pilnuje własnych obywateli, żeby pracowali. No jest jak jest. Tu rozumiem, że tu można było pewnie albo jakoś się dogadać z tymi od wiatraczków. Albo może była nawet opcja, żeby nimi kliknąć. My oczywiście nie chcemy. Trzymamy się naszego Teuton State'a. Jeżeli chodzi o drzewko, to praktycznie cały czas klikamy tutaj drzewko przemysłowe. Factory States. A dobra, może kliknijmy coś do armii.
Dawaj lepsze karabiny ręczne. Uwaga, rozsiądź się, bo znowu będzie króciutka fabułka. Wysłaliśmy von der Goltza. My ostatnio nie robiliśmy jakiejś fabułki von der Goltzem na Inflantach z też podobnej modyfikacji? To jest ten sam von der Goltz, nie? Von der Goltz pojechał, rozumiesz, jako wysłannik, żeby negocjować z strajkującymi, a ten bandycki czerwony Togrel wita go: towarzyszu! I tego naszego arystokratę tam już, rozumiesz, gula mu skacze, ale spokojnie, dyplomatycznie podchodzi, pyta się, czego chcecie, a ci mówią 8 godziny dzień pracy. 8 godzin pracować, mordo. Ty wiesz, co tam po wschodniej stronie rzeki czeka? Trzeba małzerki w fabrykach składać, jakieś renty inwalidzkie, jakieś dodatki chorobowe, rozumiesz? Wyrównania za nadgodziny, rozumiesz? Ile naszych teutońskich Januszeksów by zbankrutowało, jakby dostali wyrównania za nadgodziny? No skandal, czy oni wszyscy tam poszaleli? No jest jak jest, proszę państwa. Przypominam, że to nie patrzmy na naszą rzeczywistość, tylko patrzmy na to, co mamy w modyfikacji, nie? Dobra, tu mamy ścieżkę zrobioną. Moglibyśmy udać się do wiatraczkowych, ale na razie ich nie chcemy. Możemy się udać do naszych szanownych przemysłowców. Mamy Krupa klasycznego i Papsta, który zajmuje się bardziej produkcją sprzętu wojskowego. A, bo tutaj mamy albo negocjacje, albo pałka się przegła. Nie no, oczywiście, że pałka się przegła, aby seria nie przymulała. Dawaj, jeszcze powstanie sobie na zachodzie, striggerujemy. No wiecie, żeby seria nie przymulała, tak? Nie wiem, ile to jest fabułki przygotowanej, to chwytam garściami, ile się da, żeby było na odcinki, żebyście mieli co oglądać, żeby seria nie przymulała. Bo jak się skończy tym, że to jest koniec drzewka, no to trochę lipa. Royaliści wygrali brytyjskiego Civil War'a. Ej, no i dalej mają fabułkę. A może było zagrać Edwardzikiem? Chłop właśnie zjednoczył tego. Zjednoczył Brytanię. Wyrzucił czerwonych stamtąd. Spokojnie, my zaraz też zrobimy porządek. Open fire. No pałka się przegła. My mogli, rozumiesz, że z nimi... Mogli z nimi negocjować, ale 8-godzinny dzień pracy to jest niedopuszczalne. To fajna ta demokracja we Francji. Właśnie wojskowy zamach stanu, Patin przejął władzę. Ciekawe, co Foch na to powie, który jeszcze niedawno wizytował nasz kraj. My natomiast żeśmy, że tak powiem, wprowadzili pewne rozwiązania, jeżeli chodzi o strajkujących w Nadrenii. No musiało do tego dojść jeszcze przed wschodem słońca. Wojsko zajęło kluczowe miejsca, fabryki, skrzyżowania i tak dalej w nadreńskich miastach. Potem, gdy strajkujący ogarnęli, że wojsko się zaczyna panoszyć we wszystkich miastach, doszło do starć, padły strzały, ale do wieczora sytuacja została ogarnięta, co prawda przy dużych stratach. Ale trzeba było pokazać siłę. Gdybyśmy się ugięli, to pewnie byśmy tylko zachęcili. Dmitrij Popow! O, ile tych tam towarzyszy jest! Wszędzie Dymitrywy, co ty gadasz? To też nieskończone drzewka. No mam nadzieję, że po prostu nie za wcześnie klikamy. Tą modyfikację i nie lepiej poczekać, aż będzie bardziej dopracowana. A jest taka posłucha z modami do Hearts of Iron, że to hit. Kiedyś to tych modów było pełno, wychodziły już praktycznie gotowe, można było klikać, przebierać. A teraz jak nie wrócisz do starego, dobrego Kaiser Reduxa, to nie ma co robić. No wy chyba sobie żartujecie. Kolejne niedobre nowinki. Walter von Lutzow, czyli nasz szef przywódca tego Teuton State'a, pojechał, żeby na własne oczy zobaczyć i zebrać raporty z pacyfikacji Nadrenii. Otoczony żołnierzami przejechał przez te dzielnice wojskowe, gdzie już fabryki na nowo zaczęły działać, gdzie była nowa, że tak bardziej lojalna, ale mniej wykwalifikowana siła robocza. Podszedł do jednego robotnika i powiedział: jak ci się wiedzie, przyjacielu? A ten powiedział: wyśmienicie, po czym wyjął i pam, cholipka, niedobre nowinki. Dobra, i Zając sprawdził dla was, że pewnie te decyzje mają znaczenie i można było inaczej to rozwiązać i może inaczej odblokujemy drzewko, fabułkę dalszą, mam nadzieję. Bo tu w ogóle jest malarz pokojowy, ja go wcześniej nie zobaczyłem, ale on tu jest. On tu jest i właśnie trzeba będzie zaraz z nim kliknąć porozumienie. Mamy głosowanie, zobaczymy. Hermann Erhardt przejął władzę w naszym kraju. Tego nie kojarzę. A żeśmy wybrali, co jest? Przynajmniej ma drzewko, jego drzewko mają graficzki, chyba dobrze wybraliśmy. Przypadkiem pofarciło nam.
Dobra, to jest chyba nasze finalne drzewko, bo tu mamy jakieś te wojskowe, tu mamy już takie przemysłowe klasycznie, wiecie jak to są sektory, tu mamy dyplomatyczne, nasze miejsce w Europie, tutaj będzie można robić dalej i tu mamy polityczne, czyli trafiliśmy na działające drzewko, to bardzo dobrze. Nie wiem jakie były opcje, pewnie można było iść w tego, w malarza pokojowego i jego wiatraczki, na pewno tam była opcja, jakby się cele porobiło. Pewnie można było iść w demokrację tymi teutonami. I pewnie można było zostać. Chociaż nie, no my dalej jesteśmy tą juntą wojskową, militarną. Nie wiem, czy tam te ścieżki miały przygotowane cele, możliwości, eventy. Patrząc, że to jest wczesna wersja tej modyfikacji. Ale dobrze się pofarciło, także można to uznać za odcinek wprowadzeniowy. Może nie było wielkiej ofensywy na wschód, był mały konflikt graniczny, który przegraliśmy z Kretesem, było dużo fabułki, wprowadzenia. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się mimo wszystko podobał. W następnym odcinku pewnie już bezpośrednio na wschód. Przy okazji też sobie sprawdzamy, które kraje są grywalne. Na razie Bebiczego można odpuścić, ale taki Edwardzik też ma jakieś opcje. Dobra, dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku, być może już w Berlinie tymczasem. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.